Dzień dobry, witam Państwa w trzeciej edycji cyklu Ekologicznie z PL. Podczas naszych spotkań z naukowcami z Politechniki Łódzkiej rozmawiamy o ekologii. A dzisiaj mam przyjemność przywitać panią doktor inżynier Aleksandrę Makowską z Wydziału Organizacji i Zarządzania. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry. Pani doktor, jaki kolor lubi pani najbardziej? To w miarę oczywiste, oprócz tej sukienki, którą mam na sobie, to ta zieleń dookoła nas jest moim ulubionym kolorem. No właśnie, nie zaskoczyła mnie pani, przyznam szczerze. Będziemy rozmawiać o zielonym kampusie Politechniki Łódzkiej, ale zielony kampus, czyli jaki? Zielony, czyli zrównoważony tak, jak nakazuje Agenda 2030 Organizacji Narodów Zjednoczonych, ale też zielony dlatego, że dbamy o środowisko. To jest i roślinność, która jest na naszym terenie, i piękny park Klepacza, który przejęliśmy niedawno, dodatkowe 3 hektary powierzchni naszych ogrodów. To jest ogólnie zieleń, która jest na naszych kampusach. Takim fajnym chyba przykładem tej zieleni jest dom Fabrykant, który w zeszłym roku uzyskał nagrodę Drzewa Roku, i przepiękne cybulice syberyjskie, które przyciągają wszystkich łodzian wiosną po to, żeby robić sobie tutaj zdjęcia. Tak, tworzą one naprawdę piękny dywan. Ale zielony kampus to oczywiście przyroda, o której pani powiedziała, ale to coś więcej, to także energooszczędne oświetlenie, to także fotowoltaika. Co jeszcze w Politechnice Łódzkiej mamy takiego zielonego? Tak naprawdę dbamy tutaj o wiele aspektów, jeżeli chodzi o zarządzanie energią między innymi. Wszystkie budynki w tej chwili remontowane, odnawiane bądź też budowane są budynkami pasywnymi, czyli takimi, które są także wyposażone w pompy ciepła często, w panele słoneczne, po to, aby tą energią zarządzać jak najlepiej. Dokonujemy pomiarów zużycia energii i dążymy do tego, aby być miejscem o zerowym wykorzystaniu energii, czyli to, co wytworzymy, będzie przez nas także skonsumowane, tak żebyśmy nie potrzebowali energii z zewnątrz. Myślę, że są to bardzo dobre działania, zgodne z Agendą 2030, z Zielonym Dealem, czyli Green Dealem, czyli tym, co napisała Unia Europejska. Dodatkowo jeszcze w tych budynkach zmontowane są elektroniczne systemy, które pozwalają na odpowiednie sterowanie światłem, a więc używanie między innymi też energii elektrycznej. Czyli dbamy o zieleń, troszczymy się o przyrodę, także dzięki zużywaniu energii, którą wytwarzamy tak naprawdę i oszczędzaniu energii, ale zielony kampus to coś jeszcze więcej i myślę, że to ten czynnik najmocniejszy tak naprawdę, najważniejszy, a mianowicie ludzie, studenci, nauczyciele akademicy. Zwykle jest to ten element, i czynnik działalności zrównoważonego kampusu, który jest najtrudniej przekonać do działania, jak się okazuje, nie u nas. Myślę, że częściowo też to, w jaki sposób pracujemy i jak się zajmujemy badaniami naukowymi, wpływa na to, że zrównoważenie naszych działań jest dla nas bardzo istotne. Bardzo ładnie to widać na przykładzie IdeaBox, czyli takiego programu, który jest prowadzony od kilku lat na Politechnice Łódzkiej, gdzie pracownicy proponują pewne działania i zbierają głosy po to, żeby je zrealizować. Są tam też działania proekologiczne? Dokładnie, i to coraz więcej. Z roku na rok tak naprawdę mamy tych działań coraz więcej. A pierwszym takim działaniem proekologicznym, bardzo mocnym i widocznym na tym właśnie kampusie jest Kwietna Łąka. A kawałek za tym budynkiem znajduje się przepiękna łąka, na której owady, które mogą także korzystać z takich domków, w których mogą mieszkać, mogą swobodnie korzystać z kwiatów. Są plany kolejnej łąki, są domki dla jeży, które są poustawiane. Jest dbanie także o koty, które się tutaj między naszymi budynkami zamieszkują i chodzą. Poza dbaniem o przyrodę i o środowisko w ramach kampusu, uczestniczy pani także w pewnym międzynarodowym projekcie dotyczącym zielonej przyszłości. Mogłaby pani przybliżyć nam troszeczkę ten projekt? To jest projekt, którego liderem na Politechnice Łódzkiej jest pani doktor inżynier Irena Jałomóżna, z którą pracuję w instytucie. Projekt nazywa się Educate for Green, czyli nauka dla zielonego ładu. W ramach tego projektu współpracujemy z uniwersytetami z Rumunii, Bułgarii i pewną instytucją kształcącą na studiach magisterskich ze Włoch. Wspólnie staramy się na początek, i to są nasze działania, które do tej pory wykonaliśmy, zidentyfikować, jakie tak naprawdę efekty kształcenia są potrzebne
aby studenci, którzy opuszczą nasze mury, byli przygotowani do życia w zrównoważonym środowisku. Dlatego teraz robimy badania, a następnie zamierzamy zbudować pewien model kształcenia. On tak naprawdę częściowo od paru lat już jest realizowany na Politechnice Łódzkiej, dlatego że we wszystkich programach studiów na naszej uczelni jest przedmiot, który nazywa się cykl życia produktu. I to jest taki element wstępny, pierwszy, który mówi o tym, że możemy kształcić ludzi, którzy są świadomi tego, co robią i w jaki sposób wpływają na środowisko. Właśnie, jednym z tych działań w ramach projektu jest to, o czym przed chwilą Pani powiedziała, zmiana tego modelu, ten innowacyjny model edukacyjny, w jego skład niejako wchodzi jeden z przedmiotów, ale czy to jest tylko jedyne działanie, czy coś więcej tam się dzieje? Dokładnie więcej, jest to cała tak naprawdę seria działań, także materiałów dydaktycznych, które mają powstać w ramach tego projektu, pewna platforma edukacyjna, która będzie dostępna i dla nauczycieli, i dla pracowników uczelni, i dla studentów. Ale to będzie ten jeden przedmiot jest oddzielny, czy będzie kolejny oddzielny przedmiot? Będzie wiele tak naprawdę materiałów, które będzie można wykorzystać przy wielu przedmiotach. Bo tak naprawdę, jeżeli mówimy o zrównoważonym rozwoju, to powinniśmy na przykład wspomnieć także o zielonym podejściu do zarządzania zasobami ludzkimi. Takim na przykład, jaki jest realizowany u nas na uczelni. Zielone podejście, czyli? Czyli na przykład nasza uczelnia proponuje pracownikom korzystanie z uczelnianego żłobka, a także przedszkola, które jest prowadzone przez Politechnikę Łódzką. A zapraszamy dzieci potem naszych pracowników, ale nie tylko, bo także wszystkie dzieci, które są do tego chętne, do Łódzkiego Uniwersytetu Dziecięcego. Na tym też nie kończymy. Staramy się, aby nasze miejsca pracy były jak najbardziej przyjazne pracownikom, a w momencie, kiedy przyjdą na emeryturę, zawsze mogą skorzystać, tak jak inni mieszkańcy Łodzi, z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Czyli dbamy o pracowników od samego początku do końca. Jest to bardzo ważne, bo dla młodych ludzi, którzy przychodzą pracować na uczelnię i którzy mają rodziny i dzieci, ważne jest to, aby byli bezpieczni i czuli się bezpiecznie, wiedząc, że ich dziecko jest blisko i jest odpowiednio zaopiekowane. Wracając do projektu, który Pani realizuje, współpracujecie z partnerami zagranicznymi, a jak my, Politechnika Łódzka, jak wypadamy na tle tych zagranicznych partnerów? Myślę, że bardzo dobrze. Jednak takim najbardziej rozwiniętym krajem, który bierze udział w tych badaniach, są Włochy i mieliśmy ostatnio okazję zobaczyć w Turynie, w jaki sposób działają właśnie mieszkańcy Włoch z Piemontu. Myślę, że to bardzo interesujące. Pokazali nam przykłady działania biogazowni miejskich, ale także takich, które tworzą rolnicy między sobą, które pozwalają w bardzo ekologiczny sposób wykorzystywać to, co przy produkcji roślin albo zwierząt jest wytwarzane i traktowane zwykle jako śmieci, w sposób, który gwarantuje im właśnie zeroemisyjność i także bardzo dobre wykorzystanie energii. Myślę, że takim bardzo ciekawym przykładem była właśnie ta biogazownia stworzona przez 10 rolników, która kosztowała 2 miliony euro, a w ciągu pierwszego roku działalności zarobiła 4 miliony euro. No to znakomity wynik. Dokładnie. I jest to rzeczywiście o tyle też sympatyczne, że i fajne, ponieważ pokazuje, że działania, które są w Łodzi, także idą w tym kierunku. Nasze łódzkie miejskie przedsiębiorstwo oczyszczania, z którym współpracuję razem z moim kołem naukowym, a także jest w tej chwili na etapie pierwszych przetargów i w ciągu 7 lat powstanie w Łodzi najnowocześniejsza biogazownia, która, mamy nadzieję, będzie też miejscem, gdzie będziemy mogli prowadzić badania i o której będziemy mogli mówić łodzianom. Czyli połączenie nauki z biznesem. Dokładnie. A to wszystko dla społeczeństwa, dla środowiska także oczywiście. Dokładnie. Ale mam ostatnie pytanie, chyba najważniejsze, a mianowicie powiedziała Pani o wielu działaniach, które są u nas na kampusie podejmowane, a czego nie robimy, a chcielibyśmy robić, albo powinniśmy robić? Myślę, że całkiem dobrym działaniem jest to, że na przykład nasz park Klepacza nie został zamknięty, tylko jest dostępny dla mieszkańców. Często możemy tu zobaczyć, oprócz studentów siedzących, jedzących drugie śniadanie na trawie, także ludzi, którzy chodzą na spacery z psami, z dziećmi. I to jest rzeczywiście coś bardzo fajnego. Natomiast powinniśmy zacząć zwracać większą uwagę, podejrzewam, na to, żeby stosować bardziej zielone i przyjazne nam maszyny i urządzenia. I te elementy zrównoważonego rozwoju
studentom bardzo dobrze przekazywać. Moglibyśmy robić jeszcze więcej, na przykład udostępnić na każdym z wydziałów, a jest to w tej chwili tylko na części, regały, na których można wymieniać się książkami, czyli tak zwany book sharing. Można zainicjować wiele innych działań, na przykład wymiany, które można robić między osobami, które na przykład pozbywają się starych ubrań albo tych, które nie są potrzebne. Czyli w ramach Politechniki Łódzkiej prowadzonych jest bardzo wiele działań, Dokładnie. zarówno przez studentów, jak i przez innych pracowników Politechniki Łódzkiej. Dokładnie. Pani doktor, bardzo dziękuję za rozmowę. Proszę Państwa, jak Państwo słyszeli, Politechnika Łódzka ma nie tylko piękny kampus, który stworzony jest przez rośliny, dzięki roślinom, ale przede wszystkim dzięki ludziom. Zapraszam Państwa na nasz kampus. Do zobaczenia. Do zobaczenia.